Siemanko, zaczynamy przygodę. Jedziemy do miasta dzisiaj, w którym ja nigdy w życiu nie byłem i większość z Was prawdopodobnie też nie była. Także zapinamy pasy, leżymy na sofach i oglądamy. Siema YouTube, a więc jak zauważyliście w tytule, zobaczyliście we wstępie i zobaczyliście w obrazku YouTube'owskim, jedziemy do Huddersfield. I pytanie jest teraz do lokalnych rodaków, którzy tam mieszkają, czy to jest Huddersfield, czy to jest Huddersfield. Bo ja mieszkam 20 lat w Anglii, ale cały czas jestem na Northwest. I Northwest jest znane z tego, że po prostu wrzucają U wszędzie, czyli na przykład mushrooms, Sunday. I nie wiem, czy Huddersfield, czy Huddersfield. Tak czy tak, jedziemy tam. Dla nowych widzów pozwól, że się przedstawię. Mam na imię Darek, mieszkam 20 lat w Anglii. I co? Jeżdżę po polskich lokalach, które serwują polskie jedzonko, sprawdzam, jem, nagrywam i wrzucam każdy filmik w niedzielę o godzinie 19 naszego, czyli UK czasu. Także jeżeli wpadłeś tutaj z polecenia albo przez przypadek, to fajnie jakbyś został do końca, bo po każdym jedzonku zajeżdżamy do mnie i tam robimy podsumowanie. No i po podsumowaniu jest najważniejszy, czyli finalny werdykt i werdyktem jest susza czy smaczy. Także zostańcie do końca i co? Miłego oglądania. Fajne jest to, że gdyby nie ten pomysł na kanał, że po prostu jeżdżę i sobie sprawdzam polskie jedzonko po różnych miejscach w Anglii, to po takich miejscowościach jak Huddersfield i inne w przyszłości, które już mam zaplanowane, nigdy bym się nie wybrał. Oczywiście tradycją dla nowych widzów chcę powiedzieć, tradycją na tym kanale jest też to, że za każdym razem jak wybieramy się w nowe miejsce, to nasza koleżanka Ania mówi coś zawsze ciekawego i tym razem będzie tak samo. Aniu, masz coś ciekawego na temat Huddersfield albo Huddersfield, jakkolwiek się wymawia? Huddersfield, położone w West Yorkshire, to miasto z bogatą historią przemysłową, szczególnie związaną z włókiennictwem. Słynie z imponującej stacji kolejowej w stylu klasycystycznym, zwanej miniaturowym Panteonem, oraz Uniwersytetu Huddersfield o świetnej reputacji. To także miejsce narodzin Rugby League 1895 i siedziba klubu piłkarskiego Huddersfield Town AFC. Miasto otaczają malownicze wzgórza Pennines, a Castle Hill z wieżą Victoria Tower oferuje piękne widoki. Kulturalnie wyróżnia się Huddersfield Contemporary Music Festival, jeden z najważniejszych w Europie. Łączy historię, naturę i nowoczesność, przyciągając turystów i mieszkańców. Huddersfield to także miasto pełne zieleni, z licznymi parkami i ogrodami, idealnymi do relaksu. Jego wielokulturowość nadaje mu wyjątkowy charakter, co widać w różnorodnej kuchni i wydarzeniach społecznych. Podejrzewam, że właśnie wjechaliśmy w nieznane rejony, czyli Huddersfield. Ej, chyba ktoś nade mną czuwa, bo całą drogę padało, a wyszedłem i momentalnie nie pada, ale wieje. I oczywiście nie wziąłem tej pokrywki i nie wiem, jaki będzie dźwięk. Dobra, wbijamy do restauracji. Dobra, jak już widzicie, jestem w Huddersfield i jestem w lokalu o nazwie Bistro 303 albo 303, tak bardzo patriotycznie chyba. Zaraz oczywiście zobaczycie, co zamówię.
Z jednym się bardzo rozczarowałem i złamali mi serce na wstępie, ale to opowiem Wam później. Także czekajcie na jedzonko i wjeżdża dzisiaj, a jestem mega głodny, nie? Dobra, na pierwsze danie wjechała zupa i ta zupa jest gulaszowa. Zaraz zobaczę, bo jestem tak głodny i ślina mi okrutnie już leci. Tradycyjnie sól i pieprz. W ogóle w tej zupie jest, one się chyba nazywają kapary, to takie jakby małe ogórki. I nie wiem, czy gulaszowa ogólnie jest z kaparami, czy nie. Nie ma znaczenia, bo to tutaj smakuje wyśmienicie. O tym właśnie mówię, także możecie podać w komentarzu, czy to są kapary, czy... No to na pewno nie są ogórki, ale mi się wydaje, że to są kapary. Chyba nie muszę mówić, że, bo to chyba standard jest, że ta zupa jest ciepła, pyszna i, znaczy no, standardem nie jest, że jest pyszna, ale jest dobra bardzo. No i fajnie, bo jest już chłodno, wywiało mnie i to jest coś, co na pewno mnie rozgrzeje. A przede wszystkim smak jest dobra. Jest trochę pikantna, czuć mięska w niej. Nie jest tak, że wiecie, że musicie nieraz szukać tego mięsa, gdzie tam jest, albo często jest tak, że pamiętam, pierogi z kapustą i z grzybami się bierze i trzeba grzybów szukać. To tutaj tak nie jest. Tu jest mięso. Przypomina mi się gulasz w ogóle, jak moja mama robi, którą pozdrawiam serdecznie. Robi gulasz przepyszny. Ogórki kiszone, ziemniaki i piwko zimne. Mogą umierać. Dobra, wjeżdżają na drugie polędwiczki wieprzowe w sosie grzybowym, a jest jeszcze opcja w sosie z kaparami albo sosie kaparskim, nie wiem jak to się mówi. Oczywiście dla mnie grzyby wygrywają w każdej sytuacji. Jeżeli chodzi o grzyby, to są borowiki, nie są żadne pieczarki, czyli pyszota. Jeżeli chodzi o mięso, to jest wieprzowe mięso i to mięso najważniejsze, że nie jest gumowate, bo to jest bardzo ważne, żeby po prostu nie była guma i żeby się nie żuło tego mięsa, tylko jadło, a tu się je. Widzimy, że mamy buraczki, mamy z kapustki i mamy z takich świeżych warzyw. Kotleciki dwa się tak prezentują. Przepięknie. Do tego sosik grzybowy i sosik, w którym widać grzyby, a nie trzeba ich szukać, i ziemniaczki. Dobra, czas spróbować buraczków. Dobre i mniejsze niż ja zazwyczaj próbuję, ale są dobre. To jest najważniejsze. Nie mam problemu najmniejszego zjeść coś innego, dopóki jest dobre, a jeżeli jest niedobre, no to zjem to pierwszy i ostatni raz. Kapusta biała.
Klasyk. Taka kapusta mi się kojarzy z filetem z ryby. I takowy też spróbuję na pewno w następnych miejscówkach. Te truskawki w kompocie przypominają mi babciny kompot i zawsze te resztki tych truskawek się jadło. No, pyszota. Dobra, jako że mam 1,5 godziny jazdy, to na pewno wjeżdża kawa i na pewno wjeżdża deser, a na deser mają ten dosyć dobrze wyglądający makowiec. Jak wiecie albo nie wiecie z moich wcześniejszych odcinków, dla mnie jedynym deserem jest brownie z lodami, ale w polskich restauracjach bardzo rzadko takie coś będzie spotykane, także muszę po prostu spróbować, co mają. Ja nie jestem ekspertem od makowca, ale ten nie jest suchy i mi się zdaje, że to jest dobre. Ma rodzynki, ma orzechy i ma chyba jakieś suszone brzoskwinie. To też daje na plus, nie? Jest polany lukrem, nie wiem czy makowce są polewane lukrem, ale jest po prostu dobry. Kawa jak kawa. Jest czarna, bez cukru, bez mleka, bo innych nie pijam. I najważniejsze, ja nie jestem kawoszem jakimś zawodowym. Najważniejsze, że jak będę wracał, to żebym po prostu nie zasnął za kierownicą i to wszystko. Ale makowiec, pyszota. Słuchajcie, jestem już po jedzonku. Chciałem nagrać coś na dworzu, ale zobaczcie, co się tu dzieje. Nie ma szans, takie wiatry halne są. Dla Was sekunda, dla mnie około 1,5 godzinki. No i co, widzimy się u mnie. Fajnie, że w ogóle wchodzę już w taki etap tego kanału, że zaczynam jeździć w miasta, do miast i w miejsca, w których nigdy w życiu nie byłem i prawdopodobnie gdyby nie ten kanał, nigdy w życiu bym nie pojechał. W Liverpoolu byłem jako mieście, ale na przykład Ubercika nie byłem w lokalu polskim. Jeżeli nie obejrzałeś odcineczka Ubercika, to tutaj zachęcam, wyskoczy sobie. Ogólnie powiem Wam taki sekret, że ja polskich dań zazwyczaj nie jadam tutaj. Nie? Dla mnie polskie dania to jak jadę sobie na urlop albo od czasu do takiego mojego lokalnego miejsca Tea House w Preston miejscówka. Jeżeli też nie oglądałeś odcinka, bo to był w ogóle pierwszy odcinek, pierwsze koty za płoty, jeżeli nie oglądałeś sobie, to zachęcam i tutaj też Tea House w Preston wyskoczy. No i co? Sekunda chyba szybko minęła, co? Ale żeby być szczerym, ta godzina, czy chyba godzina z 20 minut też w miarę szybko minęła. Widoki były tam, ogólnie te tereny są, jeżeli stamtąd jesteście, to też prawdopodobnie potwierdzicie to, są bardzo ładne, żeby jeździć. Ja nie lubię takich płaskich terenów, a tam są pagórki, wzgórza, owce, wiecie o co chodzi. Jest po prostu fajnie. Słuchajcie, no co, byliśmy w Bistro 303. Huddersfield albo Huddersfield, nie wiem jak Wy to mówicie, ja po prostu przystanę na Huddersfield. Bez jakichś zbędnych biadoleń wjeżdżamy od razu w ceny. Zupa gularzowa była mała i zupa kosztowała 6 funtów. Na drugie danie wjechały polędwiczki wieprzowe w sosie z grzybami, bo były do wyboru jeszcze sos kaparowy albo z kaparami, nie wiem jak to się wymawia. Polędwiczki wieprzowe z ziemniaczkami, z 2 surówkami i sałatą świeżą. Cena takiego zestawu, który widzicie, to jest 14 funtów. I zaraz podam Wam ogólną cenę. Oczywiście brałem do tego jeszcze kompocik truskawkowy, brałem kawkę na odmulenie, na drogę z powrotem i brałem ciasto przepysznego makowca, którego właśnie widzicie. I problem polega na tym,
że za całość zapłaciłem 25 funtów, tak? Ale jeżeli weźmiemy gulażową i te drugie danie razem, czyli wyjdzie nam 20 funtów, no to z tego wychodzi, że kompot, kawa i ciasto kosztowało 5 funtów. Jeżeli to jest taka normalna cena, to jest naprawdę tanio. Mam nadzieję, że fakt, że jestem youtuberem, nie miał najmniejszego znaczenia na po prostu cenę. No i co? No w menu, które też sobie zobaczycie, nie ma tam podane ceny deseru, nie ma tam podane ceny kawy, ale zakładam, na pewno nie jest nie wiadomo jak drogo. Podsumowując, jedzonko, które widzicie, było dla mnie przepyszne. Widać tam fachową rękę pana kucharza, porcje, ta zupa mała, ona też nie była jakaś nie wiadomo jaka mała i jest idealna, żeby taką zupę małą sobie zjeść, nie napchać się i zjeść sobie główne danie. Lokalizacja, nie znam Huddersfield albo Huddersfield, ale mi się zdaje, że to jest jakaś centralna lokalizacja. Zaraz blisko był jakiś market. W sensie nie supermarket, tylko taki jakby rynek, targ, coś takiego. I te budynki ogólnie w Huddersfield mi się podobają. To jest takiej pomarańczowej, żółtej, jakkolwiek to nazwać, cegły. No i co? Słuchajcie, skróćmy te moje wypociny. Już się napatrzyliście w tym dzisiejszym epizodzie na moją facjatę. Podsumowanie Bistro 303. Mogłem się spytać w ogóle, czy to jest 303, że jako Division 303. Chyba tak mi się zdaje. Jeżeli wiecie, to możecie sobie napisać w komentarzu i się oczywiście dowiem od Was. A więc tak, jedzonko bardzo dobre. Ceny uważam bardzo dobre. Żadna jakaś drożyzna czy coś, bo mówię, ja zjadłem pierwsze danie, drugie danie, porcje były konkretne, deserek, kawka, kompocik i 25 funia za to zapłaciłem, czyli to jest skandal, że tak mało. Atmosfera fajna, można było sobie porozmawiać, lekko się poznać. Pozdrawiam też tam 2 kolegów, którzy byli i jeden kolega mnie zasubskrybował, także dziękuję bardzo. Słuchajcie, jeżeli znacie, pierw werdykt, a później apel. A więc co? To wszystko ujmując, miejscówka, ceny, towarzystwo, vibe. Bistro 303, fanfary, smaczy. Miejscówka jest fajna, dobre jedzonko, fajnie czas spędziłem, warto było jechać 3 godziny w tą i z powrotem z 3 godziny, żeby po prostu poznać fajnych ludzi, zjeść dobre jedzonko, poznać nową miejscówkę, nagrać, a przede wszystkim Wam pokazać. Ciekawostką jest to, że obrazy, które widzicie na ścianie w tym lokalu, należą do kolegi Michała i z tego, co się dowiedziałem od kolegi, który prowadzi bistro, to kolega Michał nie ma bodajże oka i robi takie cuda. Dowiedziałem się również, że dzieła jego są też na sprzedaż. Jeżeli jesteś zainteresowany albo zainteresowana takimi dziełami, albo po prostu z ciekawości chciałbyś sobie popatrzeć, co u Michała się na socialach dzieje, w opisie filmu i w przypiętym komentarzu wstawię linki do kolegi Michała, zarówno Instagram i Facebook. Odwiedźcie sobie jego po prostu sociale i zobaczycie, jak kolega działa, a działa fajnie. I teraz co? I teraz jest apel. Tradycyjny apel, ale może będzie paru nowych oglądających. Jeżeli macie jakiekolwiek miejscówki, znacie coś, to proszę Was, napiszcie w komentarzu pod filmikiem i miejscówki, które są fajne, i miejscówki, które nie są za fajne. No bo może czas w końcu znaleźć jakąś miejscówkę, która będzie z suszą. No, słuchajcie, dzięki wielkie za dotrwanie do końca tych wypocin moich YouTube'owskich.
I co? A że filmik wychodzi w niedzielę, to tradycyjnie życzę Wam spokojnego tygodnia i nie przepracowujcie się. Trzymajcie się. Hej!